Stoimy przed najbardziej kolorowym miejscem, Grand Bazar. Przyszedł czas na zakupy. Sprawdzimy, co można kupić i za ile. Bazar tętni życiem. Jeszcze nie ma dużo ludzi, ale pewnie będzie dużo wieczorem. Przeróżne artykuły, od ubrań, buty, torebki. Wszystko kolorowe. Pamiątki. Były słodycze. Jeszcze będziemy przechodzić sobie dalej i oglądać to, co możemy tutaj nabyć. Przeszliśmy przez stoiska na bazarze. Jest mnóstwo różnych rzeczy, od oryginałów po różne podróbki, buty, koszulki, dużo bardzo sportowych rzeczy. Ponieważ poszukiwaliśmy coś 100% z bawełny, weszliśmy do jednego ciekawego sklepu, gdzie były bardzo dobre produkty 100% bawełna. Sukienka nie była droga, ale pan niestety nie był skory do negocjacji, do targowania się, w związku z tym nie kupiliśmy, szukamy dalej. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na targowanie, na zaczepki, to z bazaru można wyjść prosto na taką długą ulicę, gdzie po lewej i prawej będą sklepy, również z różnościami. Ubrania z bawełny, pamiątki, kosmetyki, słodkości. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Ceny są na etykietach, przypięte do ubrań. Można bez problemu w spokoju po prostu sobie zrobić zakupy. No i trafiliśmy do sklepu z ubraniami 100% bawełny. Jest to sklep My Style. Kupiliśmy bluzkę i sukienkę. Bluzkę jedną z takich, a sukienkę taką jak tutaj wisi. Negocjacje były trudne, ale udało się wynegocjować 160 zł. Pan nie był skory za mocno do bardzo dużego obniżania ceny. Jesteśmy zadowoleni, jest to dobrej jakości produkt, więc tak naprawdę możemy uznać zakupy za udane.
Weszliśmy też do sklepu z pamiątkami. Mnóstwo przepięknych rzeczy, świecidełek. Można kupić od drobnych upominków po na przykład całe duże lampy. Byli i tacy fani. Nam tak naprawdę najbardziej zależało na oku proroka. Mieliśmy bardzo duży wybór. Zdecydowaliśmy się na ten rodzaj oka proroka. Za takie oko 400 lira, czyli jakieś 40 zł. Jest dla nas to cena do przyjęcia. Poza tym różnego rodzaju popielniczki, kubki, różnego rodzaju miseczki, na stojakach pamiątki z obrazami z Marmaris, lampiony, lampy, trochę tekstyli, no mnóstwo przepięknych rzeczy. Po prostu można dostać oczopląsu i bardzo trudno zdecydować się na to, jaką pamiątkę przywieźć. No i tak, czas na podsumowanie naszej wycieczki na Grand Bazar. Jak odczucia? W sumie muszę przyznać się, że oczekiwałam czegoś więcej niż to, co zobaczyłam. Grand Bazar w moim odczuciu jest przygotowany typowo pod turystę. Nie jest to taki typowy arabski bazar, jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, czyli owoce, warzywa, przyprawy, bibeloty, naczynia, ubrania i wszystkie inne produkty. Jest to po prostu, nazwałabym to hala pomiędzy budynkami, gdzie są normalne sklepy, do których, tak jak w Polsce, wchodzimy. Jest jedna wielka ulica, tak jak każda ulica handlowa w większym mieście, gdzie są ceny. Targowanie, no niechętni, żeby cokolwiek urwać z ceny. Chyba nastawieni zdecydowanie na to, że podadzą konkretną cenę, przyjdą turyści i po prostu od razu się zdecydują. No mnie nie porwało. Fakt, kupiliśmy parę tam rzeczy, ale mnie nie porwało. Wiem, że w Marmaris są jeszcze jakieś inne bazary. Ten jest chyba najbardziej promowany, bo gdziekolwiek się nie wpisze w internecie, to po prostu się pojawia Grand Bazar. No i nie do końca czuję to miejsce, akurat ja. Ja mam podobne odczucia. Było tam sporo dziadostwa mimo wszystko, tak muszę to ująć, i tandety. Były też produkty super, bardzo dobrej jakości, mnóstwo podróbek. Na pewno też jakieś oryginały się znalazły, natomiast nie jakieś tam super topowych marek. Ceny, no jak tu przeszliśmy się po Marmaris, to nic specjalnego. Może ze 2-3 stoiska, do których weszliśmy, to faktycznie te ceny miały takie niższe, ale tam cokolwiek utargować to i tragedia. Także no, takie bardzo mieszane uczucia. No. Kupiliśmy parę fajnych jakościowo rzeczy, to na pewno, ale no, na pewno ktoś znajdzie, inaczej, każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno. Natomiast no, trzeba mieć troszeczkę cierpliwości tam, bo mimo wszystko jest to duże. Z początku myśleliśmy, że przejdziemy to raz, 2,5 godziny załatwimy i po sprawie. No nie. Sporo nam to zajęło i chodzenie po tych sklepach. A jeszcze z takich według mnie minusów to no, traktują trochę tam wszystkich jak takich naiwniaków. Pokazują jakąś torebkę, że to Prada, niby Prada, oni chcą za to jakieś kolosalne pieniądze, nawet nie chcą słyszeć o targowaniu, więc no trzeba pójść, zobaczyć, natomiast w ogóle mnie to nie urzekło. Wolę takie zatłoczone targowiska, gdzie są owoce, warzywa, przyprawy. Oczywiście ubrania też, ale to nie jest to miejsce. Nie kupiło mnie to w ogóle, także nie mogę powiedzieć, że nie polecam, bo trzeba zobaczyć, natomiast czy się nastawić na zakupy, no tak jak wspomniałem wcześniej, każdy znajdzie coś dla siebie. Zgadzam się. Warto pójść,
przejść się tymi uliczkami, zobaczyć co jest, jak to wygląda. Można nagrać film, zrobić sobie zdjęcia. Ale jeżeli macie czas i możliwość i chcielibyście wybrać się na inne targi, to posprawdzajcie sobie po prostu, który targ jest w danym dniu otwarty i się na taki targ typowo lokalny po prostu wybierzcie. No i tyle. Zapraszamy do kolejnych filmów. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka i zasubskrybuj nasze konto, żeby być na bieżąco z kolejnymi relacjami z podróży. Dzięki temu pomożesz nam rozwijać kanał i dzielić się jeszcze większą ilością inspiracji z naszych wyjazdów. Do zobaczenia w kolejnych filmach.